Inwestowanie w ETF-y to dziś jedna z najbardziej przystępnych i elastycznych metod budowania portfela inwestycyjnego. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z giełdą, czy już od dawna próbujesz swoich sił na rynku. ETF-y, czyli fundusze notowane na giełdzie, to instrumenty finansowe, które w prosty sposób łączą cechy akcji i funduszy inwestycyjnych. Kupujesz je tak, jak kupujesz akcje spółek na giełdzie, a w pakiecie otrzymujesz ekspozycję na cały koszyk różnorodnych aktywów, na przykład akcji, obligacji, złota czy surowców. To właśnie ta prostota sprawia, że ETF-y są atrakcyjne zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych inwestorów. W tym odcinku odpowiem na pytanie, czym są ETF-y, pokażę mechanizm ich działania oraz podam przykłady ETF-ów do portfela polskiego inwestora. Jak zwykle, prośba o lajki i suby, a w przyszłym roku podatki giełdowe rozliczą Ci się same. ETF-y oferują kombinację wygody i efektywności kosztowej, co czyni je bardzo atrakcyjnym narzędziem inwestycyjnym. Przede wszystkim zapewniają dywersyfikację. Zamiast kupować pojedyncze akcje czy obligacje, jednym ETF-em masz ekspozycję na cały koszyk aktywów, na przykład indeks S&P 500, obejmujący setki spółek na rynku amerykańskim. Kolejną zaletą jest niski koszt. Każdy ETF pobiera prowizję wyrażoną wskaźnikiem TER, Total Expense Ratio. To roczna opłata za zarządzanie i obsługę funduszu, zazwyczaj podawana w procentach wartości aktywów, np. 0,07 czy 0,2%. Nie płacisz jej co miesiąc. Jest ona automatycznie pobierana z aktywów funduszu i jest odzwierciedlona w cenie jednostki ETF-u. W praktyce wygląda to tak, że fundusz odciąga swoje koszty na bieżąco, a wycena ETF-u jest już po potrąceniu prowizji. Jeśli TER wynosi 0,1%, to właśnie o tyle mniej zarobisz rocznie względem teoretycznej stopy zwrotu indeksu, który fundusz odwzorowuje. Dlatego przy porównaniu ETF-ów tak ważne jest sprawdzanie TER-u. Różnica rzędu kilkudziesiątych procenta może w dłuższym terminie przełożyć się na tysiące złotych mniej w Twoim portfelu. To też powód, dla którego tanie ETF-y pasywne są tak popularne. Ich TER jest kilkukrotnie niższy niż w aktywnie zarządzanych funduszach, więc w długim okresie pracują efektywniej. Trzecim dużym plusem ETF-ów jest ich wysoka płynność i elastyczność. Kupujesz i sprzedajesz je w trakcie sesji giełdowej po aktualnej cenie rynkowej, podobnie jak akcje. Dzięki temu możesz szybko reagować na zmiany rynkowe, co jest niemożliwe w przypadku funduszy inwestycyjnych, które rozliczają transakcje dopiero po zamknięciu notowań i ustaleniu ceny jednostki funduszu. Analizując ETF-y, warto również wiedzieć, czym jest replikacja i błąd odwzorowania. Replikacja to sposób, w jaki ETF odwzorowuje zachowanie wybranego indeksu. Najprostsza i najbardziej intuicyjna jest replikacja fizyczna, czyli fundusz faktycznie kupuje wszystkie papiery wchodzące w skład indeksu w dokładnych proporcjach. Jeśli ETF odwzorowuje polski indeks WIG20, to trzyma akcje wszystkich 20 spółek według ich udziału w indeksie. Problem zaczyna się przy bardziej rozbudowanych instrumentach. Przykładowo MSCI World obejmuje tysiące akcji z różnych rynków, więc ich fizyczny zakup byłby bardzo kosztowny i mało praktyczny. Wtedy stosuje się replikację próbki, tzw. sampling, czyli fundusz kupuje tylko część spółek reprezentatywnych dla całego indeksu, tak aby końcowy wynik możliwie wiernie oddawał ruch całości. Obok replikacji fizycznej istnieje też replikacja syntetyczna, polegająca na wykorzystaniu instrumentów pochodnych, takich jak swapy, które umawiają się z drugą stroną transakcji na dostarczenie wyników indeksu bez faktycznego zakupu akcji. Dzięki temu fundusz może śledzić rynki trudniej dostępne, np. egzotyczne indeksy czy surowce. Z mojego punktu widzenia replikacja fizyczna i sampling są zdecydowanie bardziej korzystne dla inwestora. Choć teoretycznie ETF powinien poruszać się dokładnie tak jak indeks, który naśladuje, w praktyce niemal zawsze występuje pewne odchylenie, czyli tzw. błąd odwzorowania. Wynika on z kilku czynników.
Po pierwsze, koszty operacyjne. Opłata za zarządzanie, koszty transakcyjne czy prowizje sprawiają, że wynik ETF-u jest nieco niższy niż indeksu. Po drugie, jeśli fundusz stosuje sampling, zamiast pełnej replikacji dokładność odwzorowania spada. Kolejnym elementem są dywidendy i podatki. Indeksy często liczone są w wersji teoretycznej z reinwestowanymi dywidendami brutto, a ETF faktycznie musi rozliczyć podatki od wypłat, co wpływa na końcowy wynik. Nawet w replikacji syntetycznej błąd odwzorowania może się pojawić, choć bywa wtedy mniejszy, bo kontrakty swapowe teoretycznie zapewniają idealne dopasowanie. W praktyce błąd odwzorowania jest zwykle niewielki, ale warto go monitorować. Im mniejszy, tym ETF bardziej wiarygodnie oddaje zachowanie swojego benchmarku. Jak zacząć inwestować w ETF-y? Pierwszy krok to założenie rachunku inwestycyjnego u brokera. Największy sens, ze względu na brak prowizji i dostępność ETF-ów, to założenie konta w polskim domu maklerskim XTB. Rejestracja przebiega całkowicie online. Gdy środki znajdą się już na rachunku, przechodzisz do platformy transakcyjnej. Tam w wyszukiwarce wpisujesz nazwę interesującego cię ETF-u, na przykład S&P 500 czy MSCI World, albo symbol giełdowy danego funduszu. Każdy ETF ma kartę z informacjami. Znajdziesz tam m.in. aktualną cenę, wolumen, opis funduszu i dane o opłatach. Aby złożyć zlecenie, wystarczy kliknąć przycisk Kup. Podajesz liczbę jednostek, które chcesz nabyć i wybierasz rodzaj zlecenia. Może to być zlecenie rynkowe, realizowane od razu po bieżącej cenie, albo limitowane, gdzie sam ustawiasz maksymalną cenę, jaką chcesz zapłacić. XTB oferuje inwestowanie w ETF-y zarówno w modelu klasycznym, czyli poprzez zakup rzeczywistych jednostek, jak i w formie CFD, kontraktów na różnicę, które pozwalają spekulować także na spadki cen czy korzystać z dźwigni finansowej. Najrozsądniejszy wybór to zakup fizycznych ETF-ów bez dźwigni. To stabilniejszy, długoterminowy sposób budowania portfela. XTB oferuje podstawową informację na temat oferowanych przez siebie ETF-ów, ale istnieją narzędzia, które pomogą Ci w ich wyborze. Platforma justetf.com oferuje zaawansowany skaner ETF-ów, który pozwala na precyzyjne wyszukiwanie funduszy według bardzo różnorodnych kryteriów, takich jak klasa aktywów, region, sektor, temat inwestycyjny, sposób replikacji czy wielkość aktywów. Po zawężeniu listy możesz skorzystać z funkcji Compare Selection, aby porównać wybrane ETF-y obok siebie w formie tabeli z wynikami i wskaźnikami ryzyka lub wizualnie za pomocą wykresów. Na naszym krajowym podwórku mamy dostęp do merytorycznego serwisu analizy.pl, który wprowadził specjalną sekcję poświęconą ETF-om. Nowy katalog obejmuje ponad 1000 produktów, zarówno ETF-y pasywne, jak i aktywne, i umożliwia filtrowanie według klas aktywów, regionu, dostawcy czy metody replikacji. Kluczowe parametry dla każdego funduszu, takie jak TER, tracking error, wartość aktywów, liczba dostawców czy poziomy ryzyka, są wyświetlane razem z wynikami historycznymi, co pozwala na rzetelną ocenę ETF-u. Na rynkach finansowych mamy dostęp do tysięcy ETF-ów i można dostać niezłego kręćka przy ich analizie. Poniższa lista ma za zadanie uprościć temat i przynajmniej sklasyfikować grupy ETF-ów, które mamy do wyboru. Koszula zawsze bliższa ciału, więc zacznijmy od ETF-ów z ekspozycją na rynek polski. Beta ETF, największy dostawca ETF-ów w kraju, przekroczył już 1 miliard złotych w zarządzanych przez siebie ETF-ach, a w ofercie ma 12 funduszy obejmujących akcje, obligacje i strategie specjalistyczne. Klasyczne ETF-y akcyjne, takie jak Beta ETF WIG20, WIG40 czy WIG80, dają ekspozycję na największe, średnie i małe spółki notowane w Warszawie. Warto zwrócić uwagę, że WIG20 to przede wszystkim spółki kontrolowane częściowo przez Skarb Państwa, co zapewnia płynność, ale ogranicza potencjał wzrostu. Nie bez znaczenia są koszty. Polskie ETF-y mają opłaty rzędu 0,7 do 1% rocznie, czyli wyraźnie wyższe niż globalne odpowiedniki, ale rekompensują to lokalnym dostępem i możliwością łatwej inwestycji w złotówkach.
Przykładem innowacji na tym rynku jest dopiero co założony beta ETF Dywidenda Plus, pierwszy fundusz w Polsce wypłacający dywidendę kwartalną. Do połowy 2026 roku nie pobiera on opłaty za zarządzanie. Jego indeks bazowy obejmuje spółki regularnie wypłacające dywidendy powyżej 2%. Beta oferuje też ETF-y na obligacje, shorty i z dźwignią. Dla mnie osobiście koszty zarządzania są za wysokie, żeby kupować ETF-y bety. W przypadku ETF-u dywidendowego wolałbym kupić bezpośrednio kilka spółek w niego wchodzących i nie dzielić się zyskiem z funduszem. Warto przyjrzeć się też ETF-om z ekspozycją na globalne akcje. ETF-y takie jak iShares ACWI czy Vanguard FTSE dają ekspozycję na kilka tysięcy spółek z całego świata. Od gigantów z USA, Europy i Japonii po rynki wschodzące jak Indie, Brazylia czy Chiny. Największą przewagą takiej inwestycji jest dywersyfikacja. Zamiast obstawiać tylko jedną gospodarkę, sektor czy walutę, inwestor otrzymuje pełen przekrój globalnego rynku. To oznacza, że nawet jeśli jeden kraj pogrąży się w recesji, inny może notować wzrost, a efekt portfela będzie znacznie stabilniejszy. Koszty są tu kluczowe. Globalne ETF-y notowane w Europie mają opłatę na poziomie 0,2% rocznie, co przy inwestycjach długoterminowych jest nieporównywalnie tańsze od większości aktywnie zarządzanych funduszy. Dzięki temu więcej zysków zostaje w kieszeni inwestora. Jeśli chodzi o wyniki, dane historyczne pokazują, że globalne rynki akcji w długim okresie dają realny wzrost wartości kapitału. Ostatnie 30 lat to średnia roczna stopa zwrotu rzędu 7 do 9% dla akcji światowych, choć z okresami silnych spadków, jak kryzys 2008 roku czy pandemie. Globalny ETF zachowuje się jak średnia światowej gospodarki. Nie rośnie tak szybko jak spółki w hoście technologicznej, ale też nie spada tak mocno w okresach kryzysu. W obu wyżej wspomnianych ETF-ach spółki amerykańskie zajmują poczesne miejsce. Odpowiadają za 60% składu funduszu. Rynek amerykański to wciąż najważniejsza część światowej gospodarki i motor zysków korporacyjnych. Ciekawą alternatywą może być, zamiast inwestowania w ETF-y globalne, skupienie się na giełdzie w USA. To oczywiście może wiązać się z większym ryzykiem. ETF iShares Core S&P 500 to jeden z najczęściej wybieranych funduszy o rocznym koszcie zaledwie 0,07%. Czyni go to nieporównywalnie tańszym niż jakikolwiek ETF notowany w Warszawie. Obejmuje on 500 największych amerykańskich spółek, w tym liderów technologii takich jak Nvidia, Microsoft czy Alphabet, które generują ogromną część światowej innowacji i zysków. Dla inwestorów o większej tolerancji na zmienność alternatywą jest ekspozycja na Nasdaq 100, indeks spółek technologicznych, który w długim terminie przyniósł wyższe stopy zwrotu niż S&P 500. W krótkim okresie jednak jest on bardziej narażony na spadki, zwłaszcza w momencie korekt technologicznych. Równie dynamicznie rozwija się segment ETF-ów sektorowych, które pozwalają budować portfel wokół konkretnych trendów gospodarczych. ETF Wisdom Tree Cybersecurity daje ekspozycję na firmy specjalizujące się w ochronie infrastruktury cyfrowej, co w czasach narastających zagrożeń cybernetycznych nabiera szczególnego znaczenia. VanEck Semiconductor skupia się na producentach mikroprocesorów, czyli sercu współczesnej gospodarki opartej na technologii. Te fundusze są droższe, mają opłaty rzędu 0,2% rocznie i są bardziej zmienne, ale pozwalają wykorzystać globalne megatrendy. Na koniec zostawiłem podejście, które jest bardzo popularne wśród inwestorów pasywnych, zwłaszcza w USA. Mowa tu o Free Fund Portfolio, czyli portfelu składającym się z 3 ETF-ów. Zakłada on maksymalną prostotę. Inwestor kupuje 3 fundusze obejmujące globalne akcje, amerykański rynek akcji oraz obligacje. W praktyce często wygląda to jako połączenie ETF-ów na cały świat, ETF-u S&P 500
oraz funduszu obligacyjnego na amerykańskie lub globalne papiery skarbowe. Kluczową zaletą tego podejścia są minimalne koszty oraz łatwość zarządzania portfelem, który wymaga jedynie okazjonalnego rebalansingu. Badania pokazują, że w długim terminie taka prosta konstrukcja daje wyniki lepsze niż skomplikowane strategie aktywne, a jednocześnie ogranicza ryzyko związane z próbami wyczucia rynku. W tym konkretnym przypadku ryzyko wiąże się z dużą ekspozycją na rynek amerykański, ale ze względu na dominację USA na rynkach kapitałowych trudno uciec od inwestowania w Stanach. Wybór ETF-u od Vanguard Total Bond Market, dającego ekspozycję w 30% na obligacje poza USA lub skupienie się na obligacjach europejskich, pozwoliłoby to ryzyko odrobinę zniwelować. Jeżeli szukasz sposobu na spokojne, długoterminowe pomnażanie kapitału bez konieczności codziennego śledzenia notowań i wybierania pojedynczych spółek, ETF-y mogą być dokładnie tym, czego potrzebujesz. To narzędzie dla inwestorów, którzy bardziej cenią systematyczność i prostotę niż emocje związane z szybkim tradingiem. Oczywiście musisz być świadomy, że ryzyko nigdy nie znika całkowicie. Wartość ETF-ów potrafi spadać tak samo jak całego rynku, ale dzięki szerokiej dywersyfikacji i niskim kosztom ryzyko jest bardziej kontrolowane niż w przypadku inwestycji w pojedyncze akcje. Jeśli potrafisz myśleć w perspektywie lat, a nie dni i chcesz, żeby rynek pracował dla ciebie, zamiast walczyć z nim na siłę, ETF-y są rozwiązaniem, które może pasować idealnie do twojej strategii. Dzięki za uwagę, proszę o komentarze i do zobaczenia w kolejnym materiale.